Serwus moi drodzy! Witam was w kolejnym pięknym dniu tego przedwiośnia. Przez cały okres zimy, kiedy jeździliście na Zwifcie, na Rovi czy na innej aplikacji, albo jeżeli byliście na salach spinningowych z instruktorami, spędziliście czas w siodle, które jest po prostu nieruchome. Tak naprawdę zatraciliśmy przez ten okres poczucie balansu, umiejętności przytrzymania swojego ciała, trzymając napięty core. W jaki sposób aktywować go z powrotem po to, żeby ten rower pływał, jeździł w kierunku, w którym wy chcecie, a nie żeby na przykład wiatr, który właśnie w tym okresie jest naprawdę wzmożony, te podmuchy są silne. No i jak sprawić, żeby ten rower jeździł w kierunku, w którym wy chcecie? No moim pierwszym sposobem jest jazda na pump tracku. Buduje się ich w Polsce na szczęście coraz więcej, natomiast jest wśród nas dorosłych takie jeszcze trochę niepewność, czy ja tam się mogę pojawić, czy nie będą się ze mnie śmiali. Guzik, prawda, nikt się z ciebie nie będzie śmiał, a jak nawet, to miej go w głębokim poważaniu, bo, no, słuchajcie, tylko chodzi o wasze bezpieczeństwo. Jeżeli nie zadbacie o to, żeby umieć jeździć na rowerze, no to co? No to spędzicie następny miesiąc ze złamaną ręką, nogą, obojczykiem, albo co gorsze, w ogóle się po prostu nie podniesiecie z łóżka. No ale czym tak naprawdę jest ten pump track i po co na nim śmigać? Chodzi o to, żeby pracować rowerem tak, żeby on na każdej muldzie, na każdym wyboju nabierał coraz więcej prędkości. Cała umiejętność polega na tym, że trzeba cały czas na tym rowerze mocno pracować zarówno rękami, jak i nogami. Ten balans musi być znaleziony i on musi być mocno kontrolowany właśnie przez twoje ciało. Idealny sposób na to, żeby rozruszać swoje ciało, wyczuć jak działa z powrotem balans w zakrętach, gdzie te bandy są całkiem wysokie. Można w nich naprawdę świetnie poszaleć i można przede wszystkim wyczuć z powrotem rower. Nie szalejcie od razu, zacznijcie powoli. Jeżeli czasem będzie wam brakowało prędkości do najechania na jakieś wzniesienie na tym pump tracku, po prostu zakręćcie korbą jeden, drugi raz i wiedźcie. No a jeżeli wstydzicie się tego, że śmigacie jako dorosłe osoby, no to cóż. No pamiętaj, dzieciaki chodzą do szkoły, więc w tych godzinach, kiedy oni przebywają od 8 tam do 12, 13, na pewno ich nie spotkasz, możesz spokojnie trenować i możesz próbować swoich sił na pump tracku, bo naprawdę jest to rewelacyjne rozwiązanie. No oprócz tego, że łapiemy balans i czucie roweru na pump tracku, warto też wrócić do podstawowej umiejętności, czyli jazdy bez trzymanki. Ale nie tylko takiej, że po prostu siedzimy na siodełku i jedziemy na wprost. Próbuj, staraj się dorzucać sobie elementy coraz mocniejsze technicznie, trudniejsze technicznie, żeby to wyczucie na tym rowerze było coraz mocniejsze. Kiedy jedziesz, staraj się skręcać lewo, prawo, a przecież bez tego w zakrętach, na wietrze, w sytuacjach podbramkowych, kiedy nagle trzeba zmienić stronę, kierunek jazdy, bez tego ani rusz. Nie ma nic gorszego niż zaliczenie szlifu na samym początku sezonu. Jedziemy drogą, nagle pojawia się samochód, naciskasz hamulec, leżysz. Na drodze jest jeszcze mnóstwo brudu, który widać na poboczach. Właśnie wyczucie hamulca jest kluczowe. Przecież przez ostatnie 3-4 miesiące w ogóle nie hamowaliście, więc trzeba z powrotem wyczuć i nauczyć się, jak pracować dźwignią hamulca i wyczuć tę modulację tak, żeby być bezpiecznym i w każdym momencie mieć pewność, że damy radę się zatrzymać. Komfort psychiczny daje nam też przy okazji takie poczucie, że rzeczywiście zdążymy, a przez to nie spinamy dodatkowo ciała i nie blokujemy go podczas hamowania, tylko jesteśmy w stanie manewrować aż do samego końca drogi zatrzymania. Jak w takim razie przejść do nauki hamowania efektywnego? No moim ulubionym sposobem jest nauka stupi, czyli jazdy na przednim kole, z użyciem oczywiście hamulca. Do nauki stupi staram się znaleźć zawsze drogę, która jest delikatnie z górki. Najłatwiej jest wykonywać stupi z stromych zjazdów,
ale do tego już trzeba trochę więcej komfortu psychicznego i troszeczkę więcej doświadczenia i wyczucia swojej dźwigni hamulca. No i na koniec pozostaje nam jeszcze stójka, którą zawsze warto trenować w dowolnym momencie, bo nie wiadomo, w którym momencie na skrzyżowaniu będziesz musiał zatrzymać, a niekoniecznie chcesz zawsze wypinać swoje bloki, więc po prostu lekka górka i trenuj balans na rowerze, tak żeby móc stanąć, a potem ruszyć z powrotem do jazdy. Aby uniknąć zbędnych komentarzy, jakichś insynuacji, że narażą was na niebezpieczeństwo, No po prostu, no nie! pamiętajcie o tym, żeby wykonywać takie ćwiczenia w miejscu bezpiecznym, na jakimś parkingu albo na drodze, tak jak ja dzisiaj, na której auto przejeżdża raz na godzinę i które po prostu widać i słychać i macie czas na to, żeby z tej drogi zejść. Bezpieczeństwo przede wszystkim.